Cześć, hello, Siostok. Witam w kolejnym retro odcinku. Na początek krótko powiem, co u mnie. Jak wiecie, zakończyłem 6 cykli mojej chemioterapii. Miałem robiony skan PET, który wykazał przerzuty do płuc. Na chwilę obecną nie wiadomo jeszcze, jakie charaktery mają te przerzuty, czym one są. Wyniki badań zostały wysłane do eksperta, który się zajmuje chorobami płuc. No i czekam. Zobaczymy, co będzie. Tytuł kanału to jest Amigowiec Serca i Pasji. Ja chciałem z wami porozmawiać o filmach z lat 90. Laserdisc. No ale tak głupio, nie? Nic o Amidze. To może chociaż pudełko na chwilę pokażę, żeby był jakiś akcent amigowy. I zaczynamy odcinek. W latach 90. pojawił się format zapisu danych. Jak właśnie doczytałem, ten format miał premierę w 78 roku. Naprawdę jestem zaskoczony. Myślałem, że to była końcówka lat 80., ale ja jestem pasjonatem, a nie ekspertem. Pokażę wam, jak to wygląda. W ten sposób były kiedyś zapisywane filmy. Format był bardzo popularny w latach 80., 90. w Wielkiej Brytanii, Japonii i Stanach Zjednoczonych. Wygląda na to, że on ominął Europę, w szczególności Polskę. Patrzcie, lustro mam normalnie. Będzie mnie widać? Żona dzwoni. Jakie to jest ogromne. Wyciągnę zwykłą płytę kompaktową dla porównania. To jest wersja na Amiga. No, nie chcę tego na tym kłaść, aby nie porysować. Ale jest różnica, nie? Co ciekawe, to są zupełnie inne formaty zapisu danych. Na płycie kompaktowej dane są zapisane w sposób cyfrowy, tutaj w sposób analogowy. Wyczytałem, że dźwięk mógł być zapisywany w sposób cyfrowy. Ile w tym jest prawdy, nigdy nie udało mi się ustalić. Swego czasu byłem bardzo napalony na odtwarzacz filmów Laserdisc, ale ostatecznie dałem sobie z tym spokój, bo no wyobraźcie sobie trzymać kolekcję tego typu filmów, tak? Macie tam 20-30 tytułów, no to na coś takiego to trzeba osobną szafę. O, to można nawet otworzyć, zobaczcie. Kurczę, jakie to jest ładne. Nawet rozdziały mamy opisane. Nie było jako tako możliwości włączania, wyłączania napisów do filmów. Czasem zdarzało się coś takiego, że napisy były na stałe wbudowane do filmu. Tak jak na początku lat 2000 pirackie filmy na płytach CD miały polskie napisy wkodowane na stałe. Nie szło z tym nic zrobić. Tutaj się też takie rzeczy zdarzały. Były ponoć osobne urządzenia, które umożliwiały transmitowanie napisów do filmów. Ale to chyba jakieś naprawdę bardzo egzotyczne sprzęty były. Ale mnie interesuje w szczególności ten film, ponieważ on trwa ponad 3 godziny, 189 minut. Zwykle na rogach tych pudełek jest napis, czy to jest PAL, czy to jest NTSC. Tak jak jest opisany Laserdisc. Braveheart ma tutaj informację, że to jest w PAL-u. No tutaj niestety tego nie ma. O, otwiera się. Kurczę, kolejny wypas. Tutaj właściwie można album zamieścić jakiś. 4 twarze, czyli to są 4 strony. Podejrzewam, że to jest film na 2 płytach obustronnie nagranych. Zobaczmy to. O, znowu mi widać. PAL. Jest informacja, że to jest PAL. Nie ma tego na pudełku. Przynajmniej ja nie znalazłem. Staram się to po rogach dotykać, żeby tego
nie uszkodzić w żaden sposób. Co chciałem zrobić? Chciałem to porównać z płytą winylową. Przygotowałem sobie tutaj RCA. To jest płyta z muzyką Elvisa Presleya. Najpierw zacznijmy od grubości. Ewidentnie widać, że Laserdisc jest grubszy. Jest też znacząco cięższy. Podejrzewam, że tak przynajmniej z 2 razy. Wielkościowo no jest to samo, albo niemalże to samo. Tak jak mówiłem, nie chcę tych płyt przykładać jednej do drugiej, bo ani jednej, ani drugiej nie chcę uszkodzić w żaden sposób. Sobie to na kciuku położę. Tak, to jest to samo wielkościowo, ale zupełnie inne technologie. Co ciekawe, dowiedziałem się, że na płytach winylowych w Japonii i w Stanach Zjednoczonych były zapisywane filmy. Ale jedyne co to miało wspólnego z płytą winylową to ten sam nośnik. Format zapisu był zupełnie inny. Nawet patrzyłem na eBaya i są filmy zapisane na płytach winylowych. W świecie technologii działo się i nadal dzieje się bardzo dużo ciekawych rzeczy. Na YouTubie można znaleźć bardzo dużo materiałów porównujących wydania Laserdisc z wydaniami filmów na przykład na DVD. I polecam sobie zobaczyć Robocopa. Ale czy ma sens kupowanie czegoś takiego w 2025 roku? No to już trzeba być naprawdę takim bardzo dużym pasjonatem. Szukałem informacji, czy pojawiły się jakiekolwiek filmy w języku polskim. I co ciekawe, w Polsce nigdy one nie były w żaden sposób dystrybuowane oficjalnie. Ponoć pojawiały się jakieś pojedyncze przedsięwzięcia, które sprowadzały tam pewną ilość tych filmów, ale jakoś tak oficjalnie to nie było w Polsce nigdy dostępne. Były jakieś francuskie filmy, które posiadały polskie napisy, ale nie udało mi się więcej jakichś takich wiarygodnych informacji na ten temat znaleźć. Tutaj mamy Top Guna. Tego się już otworzyć nie da, tu jest tylko płyta. Co my tu mamy? Mogę wygrać wycieczkę do Hollywood. Ale ładne to, fajnie zachowane. Z ciekawostek, które jeszcze wyczytałem, to te filmy mogły być zapisywane w dwojaki sposób. Ze stałą prędkością oraz ze zmienną. Różniło się to tym, że przewijając taki film, oglądało się albo stop klatki, tak jak współcześnie jest na filmach DVD, albo obraz był płynnie przewijany, tak jak to było w kasetach VHS. No, to jest kapitalny film. Kurczę, jakie to jest ciężkie, no. Podejrzewam, że to waży niecały kilogram. Ale wiecie co, ja mam wagę. Lecę po wagę. Zrobimy kolejną ciekawostkę dzisiaj. Zacznijmy od tego czerwonego października. To jest oczywiście orientacyjna waga. Ile się pomyliłem? Około 530 gram. Mówiłem 700. Ciekawe ile waży Titanic. Ale mamy retro odcinek. Ważymy filmy, tak? Może taki tytuł filmu będzie. Ważymy filmy. Sprawdzamy wagę. To ma 700 gram. Ponad 720. Pół kilo. Był kiedyś taki market dla firm, Makro, w mojej rodzinnej miejscowości Rybniku, ale tam była kiedyś akcja, gdzie sprzedawali filmy DVD na kilogramy. Dobra, wezmę tą wagę. Niepotrzebne nam. Jurassic Park. Też kapitalny film. W środku mamy 2 płyty. Już nie będę wyciągał, bo już kilka z nich obejrzałem. No i mamy ładnie napisane, że jest film w PAL. Laserdisc, żeby filmy były w ten sposób wydawane. No otwiera się to jak książkę. Fajnie mamy opisane rozdziały. Zresztą bardzo dobry film. Świadek. Nie widziałem nigdy tego filmu. Z Harrisonem Fordem. Han Solo z Gwiezdnych Wojen. O, płyta została wyprodukowana w Wielkiej Brytanii. PAL Secam. Long Play Stereo. 625 linii. To jest ciekawe, że jest i PAL i Secam. Stereo Videodisk. Polowanie na czerwony październik. Ten PAL miał w 2021 roku bardzo przykry wypadek, bo strzelił operatorkę i ta pani niestety zmarła. Bardzo lubię tego aktora. On grał między innymi w Cień. Taki film z 1994 roku. Film jest świetny, kapitalny, uwielbiam go. Macie okazję, zobaczcie.
Shadow. O! Patrzcie, kogo my tu mamy. Składamy Gwiezdne Wojny. Mamy Hanna Solo, mamy Lorda Vadera. Może jeszcze kogoś znajdziemy z ekipy. Tak się to prezentuje. Raczej to pokazuję w ramach takiej ciekawostki. Tak jak mówiłem, ja jestem pasjonatem, nie jestem ekspertem. A o filmach Laserdisc niewiele osób słyszało. Aczkolwiek ostatnio na Facebooku się pojawiła grupa polska właśnie miłośników Laserdisców. Zagraniczne grupy anglojęzyczne są potężne, tam są ludzie w tysiącach liczeni. Tak więc bardzo dziękuję za oglądanie. Bądźcie zdrowi. Do następnego odcinka. Ja tu sobie grzecznie montuję odcinek. Już go chcę renderować. I zauważyłem, że zapomniałem się z wami pożegnać. Tak więc bye bye. Cześć. Wisant Lataszro. A ja w międzyczasie się biorę za nagrywanie kolejnego odcinka. Tutaj mam już pomoce naukowe nawet.